Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam Was serdecznie. 21 czerwiec 2024. Dziś dokładnie mija 2 miesiące od kiedy wyszedłem z Polski, z mojej chałupy ze Szprotawy. Także wychodzimy z miasta Fel i kierujemy się do Triel, do Treviru. Myślę, że dotrzemy tam za jakieś około 5 godzin, 17 km do przejścia, ale wiadomo, że zrobimy sobie gdzieś po drodze na pewno przerwę. Także zaczynamy odcinek i życzę Wam miłego oglądania. Cały czas idziemy pod górę, a teraz jeszcze mamy takie skrzydełko, takiego zygzaka. No weszliśmy już dosyć wysoko, a jeszcze idziemy wyżej, gdzieś za te krzaczory tam pod górę właśnie tym zygzakiem. To chodźmy, posapmy trochę, spalmy trochę kalorii. I kolejny dzień przedzierania się szlakiem Moczynoga i Ostrokrzak, bym tak powiedział. Błota po drodze już jakieś były pierwsze, ale przedarliśmy się. No, buty jeszcze nie przemokły, ale myślę, że całkiem niedługo będzie to możliwe, że tak powiem. No, myślałem, że ten ostatni odcinek chociaż będzie jakiś w miarę normalny, ale okazało się, że nie, że musi być taki szlak właśnie. Ta końcówka do Triel musi być taka mokra, krzakowata. No ale krótki odcinek dzisiaj tylko, także damy radę. Jeszcze się nie zgubiliśmy, jest to wielkim sukcesem. Była taka parka Niemców, przyszli akurat jak rano jedliśmy sobie śniadanie i pytają się, czy mamy pieczątkę. Ja mówię, że sorry, ale ja tu nie pracuję, ale możecie sobie pieczątkę ciachnąć w kościele. Zaproponowałem im kawy, herbaty, odmówili, bo powiedzieli, że już są po i chcą iść w drogę właśnie do Triel, bo dzisiaj zaczyna się jakiś tam festiwal czy koncert, coś takiego mówili, na który podejrzewam, że też trafimy, pójdziemy. Ale Niemcy tutaj przetarli nam szlak. Widać, że ślady gdzieś tędy prowadzą. Także idziemy za Niemcami i szpiegujemy. O ile się nie mylę, dotarliśmy na najwyższy punkt na górze, przez którą przechodzimy. I teraz jestem ciekawy, jaki jest widok za tą górą. Czy tam jest jakaś większa? Się kryje gdzieś tam? Albo stąd będzie widać już Trevir, co by było fajnie zaobserwować. Krzaki są. Jest tylko widok z prawej strony i tam idzie jeszcze jeden pielgrzym z tyłu właśnie. Ale mnie rzuciło teraz. No, łydki mi się palą. Dało mi to iście pod górę w kość trochę. Jest znak drogi Jakubowej. Na tym odcinku ktoś sobie poradził i zrobił dobre oznakowanie. Jak na razie nie wywołuje nutrii z lasu. Póki co jest dobrze. Patrzcie, jak sobie ziomeczek zasuwa. On przed chwilą zjeżdżał w dół, a teraz zapierdziela w górę i to idzie. To nawet ma powera, że tak powiem. No w górę bym pojechał, ale tak w dół, jak on zjeżdżał na wstecznym z takiej stromej górki, a można próbować, jak się ma ubezpieczenie. Czymś tam pryska chłop. No i jest. Dochodzimy do znaku Triel. Jesteśmy jeszcze nie na miejscu. Zostało kilka kilometrów, może z 8, może z 7 do centrum, ale w głowie już jest ten spokój, że dotarliśmy. Niedługo złożymy torby, pójdziemy zwiedzać, coś zjeść. No i fajnie. I jeszcze opowiem fajną historię na temat tego miasta, bo warto. Jakie autko nam się trafiło. Patrzcie. Stara Porszawka. Piękne. I jest otwarte, ale nie będę zaglądał do środka, bo jeszcze ktoś mnie tutaj zrypie. 944. A co ty tu robisz? Wietrzysz chałupę? Co? No, idziemy do Hiszpanii. Powiedz wszystkim w domu, żeby subskrybowali kanał Polishman Travel. Halo, ty katce CCTV.
Kot ochrania wszystko tutaj w okolicy. Pan wyszedł do okna, się śmieje, ale wyglądał taki, jakby był dumny z tego, jak wyszkolił kota. Zatrzymaliśmy się na lunch, a Natalia bardziej tak deserowo idzie właśnie z kawą, a ja tu mam takie słynne trewirskie skrzydełka z frytkami. Ziomeczki, jesteśmy już w naszym hostelu. Pokażę wam, gdzie mieszkamy. Jest to taki oto mały pokój. Nie ma prysznicy, ale łóżka są mega wygodne. Już się skarpety suszą tutaj na grzejniku. No i co? Jest to wystarczające. Jest biurko do pracy. Jak widzicie, mamy sporo gratów. I teraz jeszcze wybieramy się do miasta, żeby trochę nakręcić, a chciałem nakręcić jakiś fajny materiał z drona. Pokażę wam jeszcze prysznice, jak wyglądają w takim oto właśnie hostelu. A wygląda to tak, takie zakamarki to są. No jest tego sporo. Jakoś nie widzę, żeby było dużo ludzi. I ile płacimy za dobę? 28 euro płacimy za osobę. Masta! Wygląda trochę jak Smigol w Władcy Pierścienia. Ziomeczki, a teraz trochę o Trewirze. Tak jak mówiłem, obiecałem delikatnie historii. Trewir ogólnie pretenduje do najstarszego miasta w Niemczech. Około roku XVI przed naszą erą. W ramach akcji romanizacyjnej na terenie germańskiego jakiegoś tam szczepu Treverów Rzymianie założyli sobie osadę o nazwie Augusta Treverorum. Miasto było jednym z centrów administracyjnych i pod stolic Cesarstwa Rzymskiego. I ogólnie było sobie tutaj paru ziomeczków, między innymi Konstancjusz I, jego syn taki Konstancjusz Wielki. I ogólnie Trewir od 273 roku, no jakoś tak jest, siedzibą biskupów katolickich. I w Trewirze około 330 roku zmarła święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, czyli tego syna. No i również w 1818 urodził się tutaj Karol Marx. Są również fajne dwa zabytki połączone razem ze sobą i w 1986 roku zostały wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Jest to katedra świętego Piotra oraz kościół Najświętszej Marii Panny, który również zobaczymy i kierujemy się w sumie w tamtą stronę, bo tam jest brama Porta Nigra. Czarna brama tak zwana, właśnie najlepiej zachowana brama na północnej, po północnej stronie właśnie Alp. I zobaczymy dzisiaj parę rzeczy z powietrza, jak się uda, bo niebo no jest troszeczkę takie no niezbyt ładne, ale może da się coś ciekawego tutaj nakręcić.
jesteśmy już w środku, w katedrze. Tu było napisane, żeby zachować ciszę, także nie będę typowo policeman travelowo mówił głośno, ale naprawdę trzeba przyznać, że ta katedra Piotra robi mega, ale to mega ogromne wrażenie. Zobaczcie, sam ołtarz jaki jest wielki. No petarda. I tu jeszcze takie wiszące piszczałki, nie? Te organki. Naprawdę to piękne jest. I ta właśnie katedra Piotra, ona jest połączona z kościołem Najświętszej Marii Panny. Jest połączona takim wąskim przejściem. I to przejście jest gdzieś w tamtą stronę. Ale patrzcie na te rzeczy tutaj. No jak ktoś będzie w Trewirze, no to trzeba to zobaczyć i trzeba to zobaczyć koniecznie. Idę jeszcze sobie z tej drugiej strony i zobaczymy, czy tam można w ogóle wejść po tych schodach na górę. Prawdopodobnie można. Można, bo tam włażą ludzie. Robią sobie fotki. Przejdziemy sobie tędy. O, może w tą stronę bardziej. No widać od razu, że kościoły mają gruby hajs. I tak się prezentuje widok z góry, proszę Państwa. Super. Cieszę się, że zwiedzamy ogólnie Trewir i zostajemy chyba 2 dni, zostaniemy albo 3 nawet, zobaczymy jak nam się bardzo spodoba. I taka niespodzianka, o której właśnie powiem teraz, wybieramy się jeszcze do Luksemburga. Do Luksemburga wybieramy się jutro, czy do Luksemburgu, wszystko jedno, nieważne. Patrzcie w ogóle na to. Gościu leży, czyta jakąś książkę, a tu ten koleś z kosą stoi nad nim i pokazuje palcem. No jesteś następny, daj spokój, już przestań czytać, ile będę czekać. Żebra ma na wierzchu, to długo czeka. No i wlazłem do kościoła Najświętszej Marii Panny, który jest właśnie zaraz przy katedrze Piotra. I są połączone. Tam jest takie przejście wąskie. Zaraz wam pokażę dokładnie, gdzie to się idzie. No tu jest tak bardziej kolorowo, nie? Przez te właśnie witraże. A przejście jest o tam, gdzie ten ziomuś właśnie idzie. Pewnie jakiś ksiądz. Ale tam największe wrażenie, muszę przyznać, na mnie wywarły te organki. Dosłownie, że tam ziomek wbija się na to kukułcze gniazdo, bo musi tam mega wysoko wejść. Oczywiście tam prowadzą jakieś schody, tam się nie da dostać, bo obeszłem każdy kąt. Chciałem sprawdzić, wszystko tam w sumie pozamykane, bo chciałem tam wejść do tego pomieszczenia organisty. Ale cholera, kogoś by trzeba było znaleźć z kluczem. Kto by to mógł odkluczyć, a tak na już, to ciężko kogoś tak odnaleźć, nie? Patrzcie, jest turysta. Zdjęcia robi. A co ty powiedziałaś, kochana, wcześniej w tym kościele? Pieczątka tu jest? To trzeba zrobić. A co ty tam powiedziałaś w kościele? Jak byliśmy? W tej... Że co? Aha, jak byliśmy w jednym takim pomieszczeniu i był taki stolik i Natalia mówi, że tutaj chyba jakieś czary się odbywają. No, gdzie jest pieczątka? Tu jest? No to trzeba przystemplować, teraz 2. No dobra. Ciach. O. Jak na granicy. Celnikowi. Proszę mnie przepuścić. Dawaj, wal gdziekolwiek. No i pięknie. Co to za pieczątka w ogóle jest?
Aha, że to są dwa kościoły obok siebie połączone. Jest tu napis taki UNESCO nawet, widzicie? A mnie interesuje, czy jest budka telefonisty otwarta. Nie. Zamknięta jest. A z tej strony też trzeba mieć klucz chyba. A ksiądz którędy wchodzi? Powinien środkiem. Co tu jest, jakiś tajny przycisk? Czy co? Gdzie ksiądz włazi? Tędy jakoś bokiem? Też nie. No to jest taka ciekawa, taka szafa trochę z tego jest, nie? No gdzieś, którędyś on musi włazić. Gdzieś tu może jest jakaś wajcha, coś trzeba przesunąć. Nie. To jest... To trzeba by trochę czasu na to chyba, żeby to rozpracować, jak to działa. Albo w sumie wchodzi ksiądz z jednej strony, a interesant z drugiej. Panowie i drogie panie, mam misję. Czapka mnie się rozlatuje. Trzeba zakupić nową. Także szukamy nowej czapki i dla osłodzenia smutku idziemy na lody. Poszedłem po czapkę, a kupiłem okulary. Widzicie, jak to jest? Czapki nie mogę znaleźć, ale tu łupie w ogóle muzyka, ziomeczki. Bo tam jest scena. Dobrze basem rzucało, nie wyłączaj. Testują pewnie. A ja kupiłem klej i skleję sobie czapkę. A co? Dzień dobry, dzień kolejny. Godzina 8:15 rano. Wybieramy się na dworzec główny kolejowy i kierujemy się, bierzemy pociąg, lecimy do Luksemburga. Słuchajcie, dzisiaj jest 22 czerwiec. Dobrze, że nie jedziemy tam jutro, bo jutro są urodziny księcia i cały Luksemburg będzie zatkany. Masakra by była. Ogólnie księciunio nie ma urodzin jutro, ale urodziny są w innym czasie. Zostało to przeniesione, dlatego żeby urodziny były obchodzone właśnie latem. I właśnie 23 czerwca urodziny księciunia są jednym, jak nie i największym świętem w całym Luksemburgu. Jesteśmy już na głównym dworcu i wlatuje taka oto bułka na śniadanie. Cena około 4. Ale zawsze warto coś rano sobie zjeść. I jeszcze kawę, ale kawę to już napije się właśnie w Luksemburgu. Ile kosztuje pociąg stąd z Treviru? A pociąg kosztuje 5,90 za osobę. No i płacimy tylko do granicy. Później już cały transport w całym kraju w Luksemburgu jest darmowy. Witamy oficjalnie z Luksemburga, z dworca PKP i zastanawiamy się, co właściwie robić, bo pada deszcz. Jutro ma być pogoda i myślimy, czy wracamy jutro, czy zwiedzamy dzisiaj w deszczu. Właśnie taki mały dylemacik, który rozwiążemy za chwilę. No tak nie wygląda to zachęcająco dzisiaj, patrząc na pogodę, na to, co się dzieje. No ale cóż, trzeba coś wymyśleć. Podjęliśmy decyzję, że idziemy zwiedzać w deszczu. Byliśmy w informacji turystycznej. Dali nam taką książeczkę 100 ciekawych rzeczy, które można robić w sumie w Luksemburgu. Zakupiłem 2 bilety dzienne do zwiedzania właśnie w Luksemburgu. Jest to bardzo fajna opcja. To z tego względu, że wstęp do atrakcji jest wtedy darmowy albo po dużych zniżkach. Bilet takiego dziennego, taka karta dzienna kosztuje 14 euro za osobę, 28 euro więc za 2 osoby. I dokąd się wybieramy zwiedzać? Na sam początek ustaliliśmy sobie, że idziemy zwiedzać kompleks taki podziemny. To się nazywa Luxembourg City Underground Bok Kazmates. Kazamaty takie. No i jestem bardzo ciekawy tego miejsca. Stąd, gdzie się znajdujemy, jest to dosłownie 500 metrów. Także lecimy na zwiedzanie podziemia Luksemburga. Chodź, kochanie, gotowa jesteś na pewno? A później ja już wyczaiłem miejsce na jakąś bardzo dobrą azjatycką zupę. Zjadłem sobie właśnie jakieś takie nudle na rosole, żeby się rozgrzać, bo tu jest 16 stopni. Chłodno. Jesteśmy już w środku. Pełno jest tutaj takich właśnie jaskiń, zakamarków. No jest to stara forteca. Odwiedzana była przez bardzo ważne osobistości, między innymi Napoleon I też był tutaj. Chyba w 1806 roku bodajże.
Znajdują się tutaj w jednym z niektórych pomieszczeń takie oto działa właśnie z dawnych lat. Co tam w środku jest? Kto śmieci nawrzucał? Jakoś by to odpalił może na Nowy Rok, czy co? Naprawdę są tu mega fajne widoczki. Z każdej strony coś innego. Jest turysta. Zapytamy, jak się podoba turyście. No fajny spacer po takich, nie wiem jak to powiedzieć, to nie są podziemia, ale... No są podziemia są takie. Podziemia, jesteśmy na górze. No tak, ale są podziemia. No. Trzeba przyznać, że tunele Cu Chi w Wietnamie są bardziej ciasne. Trzeba na głowę uważać. Ja ponad 1,80 m to się mogę tu rypnąć. Znaleźliśmy studnię. 40 kilka metrów ma w sumie, patrzcie. A na dnie nic nie ma. Źródło na łęczowionki. Wyschło. Najsłynniejszy taras widokowy w Europie. A tam jacyś turyści już jadą zwiedzać. A my idziemy z buta. Patrzcie, na jakie Volvo natknąłem się tutaj właśnie w Luksemburgu. Jaka piękna sztuka. Ciekawe, ile coś takiego kosztuje. W ogóle ciekawe, jaki jest rocznik tego auta. Proszę Państwa, Luksemburg ma również swoją katedrę Notre Dame, do której właśnie się udajemy. No mega mnie to ciekawi, z okazji, że będziemy przechodzić przez Francję, w której znajduje się oryginalna katedra Notre Dame. No to my jesteśmy w luksemburskiej za to. Weszliśmy do krypty katedry Notre Dame. Jakieś drzwi, ale czy otwarte tu są? Gdzie tu można iść? Zamknięte. Tam jest główna sala z boku, ale mi tą muszlę słychać, jak ja chodzę. Tłucze się ta muszla z tyłu. Zapraszamy do środka. I tak wygląda właśnie krypta. Jeszcze ciekawi mnie konfesjonał. Czy można w ogóle wejść tam? A co tu jest? O, lwy, moje ziobeczki. Zresztą za niedługi czas mam urodziny. No i zobaczcie. Fajnie to wszystko zrobione. Przejdziemy sobie tędy. O, w tamtą stronę może pójdziemy. Chcę zobaczyć, czy da się wejść do takiego konfesjonału. Czy to jest w ogóle otwarte? Zamknięte. A wejście dla księdza? Zamknięte. Wszystko pozamykane. To w tej krypcie też tutaj msze się muszą odprawiać, bo tu jest ołtarz. No na pewno. To kryptę mamy za sobą. Idziemy do głównej hali, że tak powiem. Idziemy do głównej części katedry, czyli na górę wracamy z powrotem. Ile tu jest ludzi w ogóle? Całe mnóstwo. Ciemno trochę tutaj w środku, mogliby jakieś światła zapalić. No ale jakby zapalili światło, to by nie było takiego klimatu. No właśnie. Przejdziemy sobie centralnie na środek, a tu nie mają ławek, tylko krzesła stoją. Dosyć spore miejsce tak samo. Bardzo ładnie. A tu dużo mają takich właśnie organ. Z każdej strony praktycznie coś jest. No to dźwięk musi być dobry. Ktokolwiek na tym gra, szacunek.
Zjawiliśmy się na rosół w restauracji, która serwuje właśnie rosół, nudle i podobno jest najlepsza w całym mieście. Dancing Noodles się nazywa. Wjechało coś takiego dla Natalii, pierogi wegetariańskie, a ja mam sałatkę na ostro, taką ogórkowo chili i czekam na moją zupę. I wjechała moja zupa, doczekałem się, słuchajcie, rosołu. Właśnie to jest bulion zrobiony na bazie z kurczaka i do tego jest wieprzowe mięso, takie grillowane. Kochani, zupa spełniła swoje zadanie, rozgrzała mnie i przestało padać. To jest najważniejsze i rzucamy drona, filmujemy z powietrza, bo mam zamiar pokazać wam to piękne miasto i te piękne okolice. Także w górę, przyjacielu, i filmujemy. Idę za naszym luksemburskim przewodnikiem tutaj i przewodnik wymyślił, że 2 godziny drogi stąd jest jakiś zamek, który trzeba jechać koniecznie obejrzeć, a mamy jeszcze mnóstwo czasu, mamy cały dzień, także lecimy, wykorzystujemy darmowe środki transportu tutaj w Luksemburgu. I co, najpierw jest co, autobus? A później? Czyli najpierw autobus, a później pociąg. Spieszymy się. A za ile mamy ten autobus? Za chwilę. Sami widzicie, w taką pogodę też można zwiedzać, a mamy dużo szczęścia. Także lecimy. Spieszymy się, bo zostało niecałe 4 minuty do odjazdu pociągu. Natalia zapierdziela. Rzadko się zdarza, żebyśmy biegali. I 7 CD. Gdzie jest pociąg? To ten. To wchodzimy. Pewnie? Tak. Zdążyliśmy. Dobra, to jest pierwsza klasa, idziemy do drugiej. Dobra, siadamy. Idealnie, udało się. Za 2 minuty odjeżdża. Gratulacje, zdążyliśmy. Przybyliśmy do miejscowości Vianden, żeby zobaczyć zamek, który przed chwilą mieliście okazję, na który mieliście okazję rzucić okiem z dalsza.
I mam jakieś 5 minut, żeby tam dojść. Pogoda jest, na razie nie pada i może się uda coś nakręcić z drona. Oby się udało. No i oby się udało jeszcze gdzieś kawona jakiegoś dostać. Bo 2 godziny tu jechaliśmy, trochę mnie zmuliło. I trzeba by wypić sobie, o tak wygląda. A ja zrobię lepsze ujęcia. No i mnie trochę zmuliło i wypadałoby wypić kawona, żeby odzyskać siły. Jesteśmy na dziedzińcu i co zwróciło moją uwagę, to te cegły. I o co tu chodzi? Tak naprawdę nie wiem, ale zagramy w jęgę trochę. O, w ten sposób. I tu damy o tak. I reszta niech dostawia. O, tam jakiś sklep widocznie jest. I tam będzie można chyba zakupić jakąś kawę, widzę. To tam idziemy na początek. Oczywiście się potknąłem. No właśnie, popatrzę w kamerę, nie pod nogi. Jakieś dziecko tam płacze, chyba się nie podobał zabytek. Zamówiliśmy sobie taką przekąskę. Jest to zupa chyba z bobu, o ile się nie mylę, wegetariańska. Jest cappuccino, jest czarna kawa. Na deser mamy taki jakiś sernik, placek. Ja mam po prostu bułkę z kiełbą i do tego zestaw sosów. A ile coś takiego kosztuje? To wszystko kosztuje 17 euro mniej więcej, a za poprzedni lunch, który jedliśmy właśnie u Hinola, wyszło 32 euro, coś takiego. Także drogo aż tak nie jest, jak mówią. Już w środku, w zamku, i tu mamy złomiarzy większość stojących. Tu jeden tylko jakiś taki kat się uchował. O, a ten to był jakiś ważniak. Co tam? Jesteś w środku? Aż się świeci cała ta zbroja jego. O, tu mamy jeszcze inną. No i działo. Można sobie z tego... Takie małe kulki to miało właśnie. Zobaczcie. Ale fajna rzecz ogólnie. Postawić sobie w ogrodzie gdzieś takie działo. Danke. Niektóre pomieszczenia są takie trochę słabawe. Co to jest? Przychodzimy do kolejnej sali. I co to są jakieś sale? Nie ma tu żadnego gościa, który by coś opowiadał. Tak jak było w Wartburgu. No to już takie sklepane z desek, które można kupić gdzieś w tartaku raczej. To nie są meble, które były dawno temu tutaj używane. W ogóle chciałem powiedzieć coś na temat historii tego zamku, bo ten zamek był zbudowany między XI a XIV wiekiem i około 1820 roku ziomek z Holandii, który władał tutaj tymi rejonami, sprzedał kawałek po kawałku ten zamek, ale potem księciunio luksemburski w 1977 roku przejął to wszystko i odrestaurowali to. Jak już tutaj jesteśmy, to wypadałoby sfilmować ten zamek, także nie czekamy, nie marnujemy czasu. Rzucamy drona w powietrze i pokazujemy zamek i okolice, bo ten zamek, słuchajcie, naprawdę na to zasługuje. Jeżeli on jest taki największy i najpiękniejszy, to trzeba go Wam pokazać i mieć porównanie z zamkiem Wartburg, który mieliśmy przyjemność Wam też pokazywać w poprzednich odcinkach. Filmujemy więc!
Jeden gościu wziął mnie za Rumuna, a to dlatego, że ta flaga szprotawy przypomina trochę rumuńską flagę. No i my sobie tak stoimy z Natalią, on przechodzi, tak gapi się na ten plecak i pyta się Natalii, skąd jesteście, z Rumunii? Aż kurde, jakbym to tak słyszał bliżej, to bym powiedział mu, tak, z Rumunii jesteśmy i chętnie panu powróżę za 20 euro. Kaplica jakaś to musi być. Tu fajnie zresztą widać, można sobie na dół spojrzeć. Tu rzucali niewiernych i na dole były lwy. Żartuję. Lamparty. Jest i jeszcze do tego wszystkiego tutaj ołtarz, który wygląda tak. Lecimy dalej. Oby było wiele ciekawszych pomieszczeń, bo na razie jest słabo. Ktoś okien nie pozamykał. Przeciąg jest. A, bo tu nie ma. Są tylko wnęki. A całkiem przemyślane w sumie, jak to jest zrobione. Żeby ludzie sobie nie wchodzili w drogę, jak gdzieś idą. Fajnie, bo widać, tutaj jest spory taki rozrzut tych okien i widać fajnie na zewnątrz całe miasto w okolicy. Miasto, może wioskę nawet. Fajnie to wygląda, pokazuje, jak z takiej osady zrobiło się w roku 1100 mniej więcej zamczysko już. I tak zamczysko ewoluowało. Macie rok 1600, już dosyć ciekawie. I później 1820, wtedy go dziadyga sprzedała holenderska. A tak już 2018. Następne pomieszczenie, jakaś jadalnia. Czemu tu jeszcze nie nakryte na kolację, co? Do roboty, w kominku się powinno palić. No. Policeman Travel przyjeżdża, a tu nic nie zrobione. 10 minut i ma mnie być gotowa kolacja. No i sypialnia. I tutaj pani jakaś księżna pokazuje służącej, mówi, daj mi tę miotłę, ty sprzątać nie umiesz. Ale meble fajne. To krzesło z tyłu na końcu całkiem spoko, takie krótkie się trochę wydaje, ale jakby je dobrze obić, jakiś tapicer by to dobrze zrobił, to by było całkiem fajnie. Jakaś taka sala wieczorowa z dużą ilością dywanów powieszonymi na ściany. Wygląda, jakby te dywany suszyli. Ale trzeba im przyznać, że ładne są. Oj, to mi się podoba. Jakaś piwnica. Duża ilość przypraw. Tutaj bym się odnalazł, taka kuchnia bardziej. Z tego co widzę to jest. No tu już jest klimat, tak. Tu muszę powiedzieć, że już by mi się podobało. I tutaj, jeżeli bym miał pracę w zamku jakąkolwiek mieć, to praca w zamku powinna być tutaj dla mnie właśnie w tym oto miejscu, w kuchni. Tam, gdzie Policeman Travel lubi być najbardziej. A tu jeszcze źródło, proszę Państwa, tym razem woda gazowana Cisowianka. 50 metrów. I tu jest kolejna sala, gdzie pewnie z przodu siadał sobie gdzieś tutaj przy tym ognisku, jak z łupa się grzała jakiś księciunio. Siedzieli tu inni, popijali jakieś dobre trunki i księciunio głupoty jakieś pierdzielił. A co ja nie mogę? Piwniczka z winami, jak pijany księciunio schodził sobie w nocy, jak mu brakowało trunku i nie budzić nikogo w zamku, schodzi i mówi, ja sobie przyniosę wina, na co ja nie mogę, ja jestem księciem, ja sobie sam przyniosę. Jak sobie ktoś chałupę udekorował fajnie. Naprawdę. Gratulacje, jak w domu jesteście, pięknie zrobiliście to. A my lecimy na autobus, bo autobus odjeżdża za 10 minut, ale mamy jeszcze kawałek do przystanku i nie wiem, gdzie to jest. Gdzie to jest, przewodniku? To jak, nie wiesz, gdzie mnie prowadzisz? Zaraz znajdziemy. Za ile autobus odjeżdża? Za 3 minuty. No, tradycyjnie. Mnóstwo czasu. Jak do pociągu biegliśmy, to do autobusu nie będziemy biegli. No chyba, że coś się zmieni. To jest ten przystanek? No to mamy kupę czasu, to jeszcze zdążymy w karty pograć. No.
Akurat weszliśmy na peron i pociąg już przyjechał. Dosłownie minuta. No ale chyba by tak szybko nie odjechał, nie? Bo to wszyscy muszą dupska załadować do pociągu. Wracamy do Luxemburg City. Udało się 3 minuty do odjazdu pociągu, także mnóstwo czasu. I Natalia zakupiła na drogę nam takie orzechy. Jedno opakowanie kolorowe i drugie opakowanie takie. Także mamy co dziubać, prawdopodobnie aż nawet na 2 dni, to sobie po drodze będziemy coś tam skubać. Wróciliśmy z powrotem do Trier. Mam nadzieję, że Wam się odcinek z Trier i z Luksemburga bardzo podobał. Ja byłem mega szczęśliwy, że mogliśmy gdzie indziej się właśnie wybrać, nie być tylko w Niemczech, odwiedzić nowy kraj, bo to był nowy kraj właśnie na liście i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz serdeczne za oglądanie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razicho i Ciao! ciao!